Siemanko, siemanko. Ruszamy właśnie w dalszą podróż. Ruszamy właśnie do miejscowości, do jednej miejscowości w górach jedziemy. Takiej wyjątkowej miejscowości, gdzie właśnie hodują róże, zbierają je, robią napój różany, ale to nic, bo to chodzi o to, jak kobiety chodzą tam ubrane. To było najbardziej takie wyjątkowe miejsce w Iranie. A przypomina trochę nasze Zakopane. takie góry. Wiecie, chodzi o styl. One są takie różane, takie kwiatowe. To u nas też budowy współczesne jest taki kwiatowy, nie? No, a później jedziemy do miejscowości Isfahan i tam zostajemy na 2 dni. Tam jest dużo do zobaczenia, do pokazania i do nagrania. No i trzeba trochę też dychnąć. A później kolejny dzień na pustynię. Jak się uda, ale uda się raczej. Pakujemy naszego jeepa i ruszamy. Dobra. Szybkie zatrzymanko na stacji, w takim miejscu, gdzie sklepiki są, że można sobie kawę kupić, różne jakieś rzeczy. Trzeba kawy. Wtedy śniadania nie dają, także trzeba po prostu sobie później kupić. Albo dają Nescafé, po prostu taką sypaną i to nie jest kawa. Patrzymy, co tu mają ciekawego. W ogóle nie ma tu firm takich znanych wszędzie, nie? Międzynarodowych, jakiś Lay's, Snickersów nigdzie nie widziałem i tak dalej. Wszystko są po prostu jakieś takie ich firmy, no. Totalnie. Nie ma importowanych. Totalnie są zamknięci na import. Co? Nie, ja nie chcę. Zobaczymy, czy z napoi coś. Ale nie, no z napoi też tylko te swoje. To. Nie no, Coca-Cola. Dobra, Pepsi ma, no to te takie mają, okej, dobra. To jest wszędzie. No, ale reszty nie ma. Patrzcie, jak się krajobraz zmienia. Ciekawe te góry tutaj. Dobra, przyjechaliśmy, znaczy w sumie dojechaliśmy do Czerwonego Miasta, Abianek. Wjazd tutaj kosztował 1 200 000. Pomyślcie, zapłaciliśmy prawie 2,5 miliona, że tu jechać. Ile to jest kasa? Ja tak naprawdę 1 200 000 to jest, czekajcie, $2,40. Jakoś tak. Od osoby. Miasto ma 2,5 tysiąca lat. Podobno jest właściwie na to, już widać dlaczego. Pani to w takich innych chustach, ale zaparkujemy zaraz i będę wam pokazywać. Ta miejscowość ogólnie jest bardzo znana też turystycznie wśród ludzi po prostu stąd, z Iranu. Dzisiaj jeszcze dodatkowo jest piątek, czyli jest ich święto. Aha. O, jakie ma spodnie, ma takie dzwony ma. Oni tu właśnie chodzą w takich dzwonach, faceci. Przy jakimś następnym pokażę, bo nie będę tak bezczelnie odwracał, ale... Dzwony to bardziej kiedyś nazywało Szwedy. A, może tak. I panie w tych kolorowych chustach z różami. O, właśnie pan za tobą w takich spodniach. No dobra, to zrób takie zbliżenie, że niby mnie nagrywa, że nagraję jego. Popatrzcie, wszystko jest zrobione po prostu z gliny i słomy. Ale ma spodnie. To są właśnie takie tradycyjne, stąd. Ja pamiętam, jak moja
babcia, jestem z Podlasia, właśnie takie chusty w kwiaty No, miała. tutaj są bardzo takie, Także taka to nie polska jest, wieś. No taka. właśnie, dla mnie to nie jest nic takiego, wiecie. Wiecie, dla nich co innego, oni przeważnie kobiety mają takie Czarne. czarne albo takie ciemne i tak dalej, a tutaj ten region jest inny, tutaj jest taki kolorowy. Patrzcie, ile tu jest turystów. Tu właśnie chodzi się tymi wąskimi uliczkami i się podziwia i zwiedza. Wszystkie domy są w takim czerwonym No. kolorze. Jaki ładny koń. Jaki ładny koń. Teraz po drodze troszkę czytałem na temat miasta, do którego jedziemy następnie, czyli na ten Isfahan. Była to stara stolica Persji. I oni tam mają takie przysłowie, można powiedzieć, że jak się widziało, powiedzenie, że jak się widziało Isfahan, to się widziało już pół świata. Że to miasto jest podobno tak piękne. My wam je pokażemy. No, patrzcie. Da się napić herbatki, przerwę sobie zrobić. Te spodnie mają dobre. A ty co będziesz brał? Coś, no właśnie nie wiem, bierzemy jakieś jabłka, poczekać? O, możemy wziąć jakieś jabłek, jak tutaj są, to są stąd. Takie plastry gdzieś się kupowało, właśnie z Moreli robili. Pamiętasz? W jakim to kraju? O, I try, thank you. Thank you. Guma. Nie chcemy chyba kupować jednak, nie? Znaczy w smaku bardzo dobre, ale w Polsce... Ślina się nie rozwodni, to... No w Polsce też takie są, no. Nie, dobra, może kupimy jednak, smaczne. A chcesz? No, kupmy trochę. Ja mam tak, te jabłka na początku. Tak, pierwsze wrażenie. Słabe. A teraz to się nie da od nich oderwać. Pyszne są, naprawdę. Dobra, jedziemy do Isfahanu. No i dojechaliśmy do Isfahan. Idziemy właśnie do hostelu. Śpimy w ogóle w tej samej sieciówce, co byliśmy w Teheranie, czyli Heritage Hostel. Tam się nazywa Teheran Heritage Hostel, tutaj się nazywa Isfahan Heritage Hostel. Ale to jest ta sama firma i w ogóle przez internet kosztowało dużo drożej niż na miejscu. Bo tam nas wyszło dość sporo. Tam płaciliśmy coś 120 zł za noc, czy jakieś $30, a tutaj nas wychodzi $30 za 2 noce. No. Ale to mniejsza z tym. Był fajny klimacik, także zdecydowaliśmy się, że tutaj zostajemy w tym samym. Bo liczymy na taki sam klimat właśnie. To też tak fajnie będzie. Dzisiaj jest tutaj dzień wolny, taki, wiecie, no nasza niedziela. U nich tak piątek jest w islamie. Że wszędzie wieczorem pewnie będzie pełno ludzi. I na to nawet liczymy. Hello!
Mili ludzie. No i wchodzimy tutaj na najbardziej znany plac w ogóle w całym właśnie Isfahan. Później będziemy bliżej, to wam tam pokażemy wszystko. Ale to później. No i wszystko się dzieje tutaj w środku, na tym placu, ale my teraz idziemy w stronę hostelu. I no co, wszędzie coś się dzieje po bokach. Mamy sobie jeszcze 15 minut jakieś. Jeszcze właśnie nasz kierowca nam dużo chce pokazać, jakichś różnych miejscówek. Żeśmy sobie zapamiętali, bo no, zostajemy tu 2 dni, my się zaraz z nim rozstajemy. Także proszę, o, to jakiś popularny chyba eggplant. It's popular here. I want to show you most important food from Isfahan. Okay. What they do. It's called biryani. Biryani. You know, if they in India also. Biryani, they, yes, but yes. It's completely different story. It's Okay. not same taste. Okay, show me. You will find it everywhere. Everywhere. I just Ah, wanna okay. Tell you the name, biryani. Okej, biryani. Coś najbardziej popularnego właśnie stąd. Będzie trzeba spróbować później. Ciekawe, ciekawe. Są. Patrzcie, jakie ładne wejście do meczetu. A my idziemy właśnie na obiad. Tam na ten główny plac. Właśnie zobaczyłem przed chwilą na internecie zdjęcie, jak to z góry wygląda, z drona. No i powiem wam, że robi tak totalnie wrażenie. Zobaczcie, wpiszcie sobie w Google miasto Isfahan z lotu ptaka i zobaczycie, jak wygląda ten plac. I dookoła wszystko zabudowane. Coś takiego jak Central Park w Nowym Jorku. Przez Central Park jest wszystko zabudowane dookoła. Ale zwróćcie też uwagę, jak tu jest czysto. Jest bardzo czysto i bardzo ładnie nawet. Zadbane wszystko jest. Podoba nam się tu. Za chwilę zachód słońca się zaczyna. No ale te wszystkie ładne miejsca będziemy zwiedzać jutro, bo dzisiaj są już zamknięte. Do 16:30 było tylko otwarte. A jest już prawie 17. Przeszliśmy teraz na punkt widokowy. Hello. Jesteśmy w takiej kawiarni na górze. Ale ja chcę mango shake'a jak coś. Gdzie jest widok właśnie na cały ten plac z góry. Wam pokażę, jak to wygląda. Trzeba było tutaj kupić coś do picia. Znaczy każdy musiał zapłacić po 200 000. To wychodzi po jakieś $4. No i w cenie jest drink. Kolacja. Ale po wegetariańsku. Nie, tu mam mięsko. A, jest mięsko, co? A ja kebaby z kurczaka. Wiecie, jak się trochę odzwyczailiśmy od widoku tego, że wszędzie są kobiety, a tu naprawdę są wszędzie. Mimo tego, że one muszą tutaj nosić te chusty, to przynajmniej wychodzą z domu. I naprawdę jak się idzie tutaj targiem, będziemy doładować konta. To są naprawdę w każdym miejscu już więcej niż facetów nieraz. Taniala? Tak, dokładnie. Tak. Powiedziałem Ali, zakładaj chustę, nie ma wychodzenia bez, nie? No i chodzi. Nie, akurat tutaj byliśmy w restauracji do pierwszy raz i spotkaliśmy z czymś takim, że zwrócono uwagę. Nie mi, ale inni kobiecie, że założyła chustę. No było. Patrzcie, jakie mam w ogóle fajne domki. Tutaj jest 6 takich domków. Tu są jeszcze pokoje hostelowe na górze i na dole. No więc ogólnie powiem wam, że to jest chyba jeden z fajniejszych hosteli w ogóle, w jakich byliśmy. No. Pokazywałeś w ogóle tam yard? No tam pokażemy w ciągu dnia. Tam mamy jeszcze całe takie miejsce. To jutro pokażemy. Ale schody, choć pokażemy te podświetlone. Które? No te piękne schody, chodźcie pokażemy. Jakie to. piękne schody. No takie podświetlone schody. Chodź, Eju. chodź. Weźcie, jedźcie gdzieś z kobietą. Schody świecą, a ta się jara. No ładne to jest. Piękne schody świecące, wow. Ale nie, co do pokoju patrzcie. Na przykład tak, elegancko, zasłonki, 8 łóżek w pokoju. Każdy ma swoją szafkę. Nowocześnie. Naprawdę jest tak nowocześnie, bardzo wam polecamy te hostele. I tu jest w Teheranie i jest tutaj. Nazywa się Heritage Teheran albo Heritage Isfahan. Patrzcie, tutaj mamy taki, tutaj można sobie brać herbatkę i tak dalej. Schody nie wyglądają jak, to wygląda jak na jakąś galę podświetlone, a to są w hostelu. No i proszę powiedzieć, że nie są ładne. Dobra, schody jak schody.
Schody jak schody. Tam jest jeszcze miejsce w środku do jedzenia. Tu śniadanka rano jemy. Całkiem spoko jest. Good night, good night. Powiem wam, że z hostelami naprawdę czasem jest ciężko trafić. A tutaj jest świetnie. Naprawdę z ręką na sercu mogę zarekomendować go. Bo trafiliśmy na niego przypadkowo i wiecie w ogóle jaka jest akcja? Bo jak go rezerwowaliśmy na przykład tego w Teheranie przez internet, cena była 3 razy większa. Płaciliśmy 120 zł za noc. Z racji tego, że ten zarezerwowaliśmy na miejscu, płaciliśmy po 10 Dlatego dolków. może ich dobrze jest znaleźć na Instagramie na przykład, no nie? I napisać na Instagramie, No, na przykład bo tak. raczej tak na miejscu się nie znajdzie miejsca, bo jest bardzo oblegany. Ciekawe ile kosztuje, jutro się zapytam jeszcze ile kosztuje normalnie po prostu łóżko w pokoju hostelowym. Ale pewnie z $5, jak nie mniej. Siemanko! W ten pozytywny dzień, pozytywny nastrój. Witam was serdecznie dzisiaj. Właśnie się okazało, że mamy Polaka w hostelu. Michała. Pogadaliśmy troszkę. Podróżuję 3 raz już jest w Iranie. Mówi, że pierwszy raz to w ogóle na rowerze tutaj przejechał. Dobry świr. 2500 km jechał. No, ale dzisiaj już wyjeżdża. Już jutro rano też jedziemy. Dzisiejszy plan: zobaczyć z najpiękniejszej strony to miasto, które jest podobno najpiękniejszym w całym Iranie. Jadę właśnie po kawę, później trzeba zrobić trening. Nie opróczam się, trenuję praktycznie codziennie. Wczoraj miałem jeden liczby, bo już zmęczony byłem, ale dzisiaj już jest naładowane siły, już można robić dalej. W ogóle bardzo wam dziękuję za tak mega pozytywny odbiór odcinków z Syrii. Naprawdę super. No myślę, że świetnie ta seria wyszła. Iran myślę, że też będzie fajny, chociaż na pewno inny już, bo to jest zupełnie inny klimat. No i później wiecie, no. Później będzie jeszcze ten Afganistan i Irak. To jest ciekawa seria, naprawdę ciekawa. Fajnie, że wam się podoba. Wiecie ile w Polsce można dostać za drukowanie pieniędzy? Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. A w Iranie można kupić w sklepie. Właśnie jest nawoływanie do modlitwy. Także tu jest w środku meczet, nie możemy teraz do niego wejść, ale może później się uda. Ale wygląda tutaj pięknie. Wow. Patrz. Wow, ja się źle ubrałam. Wchodziłem właśnie do środka, czyli do wielkiego meczetu królewskiego. Mama. Znaczy imama, dokładnie. I właśnie ostrzegali nas wczoraj, kierowca nam mówił: pamiętajcie, będziecie tutaj cały czas was będą zaczepiać, rozmawiać, a nagle zaproszą was do swojego sklepu z dywanami. A wiecie, no. Stoimy tu 3 minuty, już 2 podeszło i kolejni już tam stoją. Tak, ale właśnie ja to ci powiedziałam, że dzisiaj chcę jeszcze z nimi właśnie skąd jesteście, gdzie podróżujecie, Jestem kontaktowym człowiekiem. wiadomo, Znaczy, tak się wydaje. Czasem już, jak jestem za długo w podróży, zaczynam być strasznym introwertykiem, ale jeszcze jestem. Jeszcze jestem okej. Jeszcze masz, Jeszcze- jeszcze nie jest twój limit. Tak, jeszcze jest okej. A szczęście, tak naprawdę jeszcze 2 tygodnie w tych rejonach świata, powiedzmy. Później Afryka, także będzie kolejna zmiana. Słuchajcie, a ten plac, który tu widzicie, to też jest plac Imama i wszystko to, co tu widzicie, i ten plac, i meczet są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dobra, wchodzimy do środka. To wam jeszcze troszkę pokażę. Niesamowite. 19 lat budowali ten meczet. Kolejny podszedł pan sprzedać nam dywan. No, popatrzcie to. Wow. A, czyli...
O, ale to wszystko jest zrobione. Jak Ala? Nie no, to jest niesamowite. No, wchodzimy do środka, wejście kosztuje $2 zwiedzania. I dobra, wchodzimy. O, akurat pod słońce jest. No, niedobra pora. Tutaj ogólnie w tym meczecie mieści się 15 000 wiernych. Kurczę, szkoda, że akurat tak pod Ale słońce. zobacz, z tamtej strony będzie pięknie. A, w sumie racja, dobra. Trzeba tylko po prostu przejść dalej. Możecie sobie tutaj wziąć przewodnika, jeśli chcecie. On proponuje albo na 4 miejsca, które tutaj są, czyli 2 meczety i 2 pałace. Za jedno miejsce jakieś $6 się płaci. Ale Nie wiemy, czy od osoby, czy... no właśnie, ale i druga sprawa jest to, że potrzebujecie mieć dużo czasu, bo mówi, że samo zwiedzanie tego meczetu to jest jakieś 45 minut. Chodzicie od miejsca do miejsca i... No, on tak bardzo szczegółowo opowiada, ale my mamy taki plan, żeby się po południu może spotkać z kimś po prostu, kto tutaj mieszka. No, ale to też się okaże wszystko. Bo ja trochę nas znam i wiem, jak jest. W ogóle to musimy iść znaleźć jakieś biuro podróży, które nas zorganizuje jutro wyprawę na pustynię, bo z hostelu nie jest tanio. Przynajmniej nie było tanio z Teheranu, a stąd, no, nie wiem jak, ale nie chciałbym, żebyśmy jechali z tym samym gościem. I teraz ja wam coś opowiem, Alicja, bez Ali emocji. Nie polecam wam takiej wyprawy, jak my robiliśmy wczoraj, zdecydowanie. No, także jeszcze raz powiem, nie polecam wam tego, ze względu na to, że zostaliśmy po prostu bardzo oszukani. A może nie mogę powiedzieć, że oszukani, ze względu na to, że on mi mówił mniej więcej jaki jest plan, ale on powiedział tak. Wiecie co, jak pojedziecie od razu do Isfahan, nie zobaczycie wielu świetnych miejsc, które zobaczycie po drodze, które ja wam pokażę. Pokazał nam jezioro, które było totalnie słabe, którego nie było tam. Następnie pojechaliśmy do miejscowości, w której też nie było za bardzo nic do zobaczenia, tylko meczet i targ, gdzie jak wszędzie po prostu, bo tu meczety i targi są wszędzie. Coś dodać, błagam. Nie, później pojechaliśmy, nie żeby nie było, że ograniczam, ale nie chciałbym, ale poniosłem emocje. Ale nie emocje, tylko chcę powiedzieć, to nawet nie o to chodzi, bo czasami takie pozornie miejsca, w których nie ma dużo rzeczy, ale ktoś opowiada z pasją, to możecie zarazić tą pasją, możecie tak fajnie podać, a on nie powiedział nam On nic. nie powiedział nic, on tylko biegał od miejsca do miejsca, gdzie my musieliśmy za nim biegać. To meczet. I tak, płaciliśmy po $60 dziennie od osoby, czyli 120 za każdy dzień. Zapłaciliśmy $240. Wiecie, ja sobie myślę, kurde, no pokaże nam super, zrobimy fajne materiały i tak dalej, i tak dalej. Nie pokazał nam praktycznie nic takiego, co było warte. Myślałem, że paliwo, nie wiedziałem, ile paliwo to kosztuje. 10 litrów płacicie $1 tutaj. Za 10 litrów paliwa, czyli paliwo też go nic nie kosztowało. On po prostu naciągnął nas jako typowych turystów. Także nie polecam brać wycieczek z hosteli. Hostele świetne, po prostu te Heritage polecam na maksa, bo dawno nie byłem w tak fajnych hostelach z tak fajnym klimatem i ludźmi, którzy tam pracują, ale wycieczek nie polecam. Nie zagotowałam się. Dlatego właśnie to ja o tym mówię, a nie Ala. Kończymy, idziemy dalej. Dawaj telefon, oddawaj go. Ala nie może. Nie, ale słuchajcie, Ala, nie. słuchajcie, to jest oszustwo. Ja się nie boję tego słowa powiedzieć, bo jeżeli ktoś bierze od Ciebie 1000 zł, a nawet, wiecie co jest najgorsze? My się nie dowiedzieliśmy nic o Iranie, nic o tych ludziach, co lubią, co robią, co tu się dzieje, nie dowiedzieliśmy się nic. On nam mógł powiedzieć przez te 1,5 dnia, bo to trwało 1,5 dnia, miało trwać 2 dni, przez te 1,5 dnia, a drugiego dnia tylko nas przewiózł z jednego punktu do drugiego. No tak, okej, finish. Nagrywałeś to, czy nie? Tak, nagrywałem, okej. Dobra, teraz wam pokażę dookoła, jak to wygląda. Jesteśmy na placu, zaraz wejdziemy do środka jeszcze. Popatrzcie tutaj, jak wygląda. Piękna kopuła. Czy on specjalnie na nas czekał? Pewnie tak. Przewodnik za nami idzie, chyba cały czas liczę na to, że go weźmiemy, ale no umówmy się, no historia meczu to mnie tak słabo interesuje. Nie ma co ukrywać. Piękny budynek, żeby wam pokazać. Nie ma co, ma naprawdę kupę lat. To jest, ale co nas z XVII wieku, ale nas nie interesują szczegóły. No właśnie, nas nie interesuje historia takich miejsc, bo to jest po prostu
budynek. No. Po prostu mecze. Tak, jeszcze jakbyśmy byli stąd, byliśmy muzułmanami i tak dalej, to jeszcze rozumiem. Ale to też, Ale to nie, też tu, nawet tu nie. nie ma jakiejś spektakularnej historii tego meczu. No właśnie. Tutaj się nic takiego nie wydarzyło. Po prostu został zbudowany i tyle. I jest. I jest. Więc jakby to nie jest jakaś, to nie ma jakiejś dłuższej historii, że coś tutaj się, czy pewnie duszę ma, bo że to teraz jest. Ale wiecie, nie ma tutaj o czym za bardzo słuchać. Tak. Wiecie, co wyczytaliśmy przed chwilą? Że Ronaldo został skazany w Iranie na 100 batów za to, że przytulił kobietę do zdjęcia. Przytulił, o tak, nie? Tak, Zrobił przytulił, takie. bo ona namalowała, ona była w 80% sparaliżowana, chora kobieta po prostu, ale bardzo duży talent malarski ma i ona namalowała 2 jego portrety i on do zdjęcia ją po prostu przytulił. I tutaj Objął. Przytulił to jest sobie, że objął do słowo. zdjęcia, a tutaj za to, za kobietę, która jest na przykład kobieta zamężna albo coś, to jest tak jakby, tak się mówi, cudzołóstwo? Cudzołóstwo, tak. Jest bardzo karane. No, ale to jest naprawdę już aż... To jest ciekawe i zastanawiam się, ile w tej ciekawostce jest prawdy, bo to widziałem na internecie. Ale tu w ogóle nie widać, że Ale nie ma no. możliwości nawet za rękę iść, nie wiem, się jakoś tam dotknąć, tak. Patrzcie, jakie dzbanki. Kto by chciał się napić herbatki z takiego małego tego? Ale stań, żeby było widać, jakie to jest duże. O. Większe od niej. Ale wiecie co? Szczerze, tak pięknego rękodzieła jak tutaj, to nigdzie nie widzieliśmy. Naprawdę, to jest tak cudowne. Żebyście mogli zrozumieć, jak piękne jest to rękodzieło, naprawdę rozważam kupno jakiejś rzeczy. Bardzo nam się takie właśnie ozdobne, te na przykład podobają talerzyki. To jest tak ładne. Że takie, no naprawdę. Mega to robią. To naprawdę, no. Ten niebieski to zdecydowanie dla mnie to są najpiękniejsze, jakie są. Ciekawe, ile to kosztuje. Bo nie lubię pytać w takich miejscach, bo oni się No. od razu... Tak. Perskie. A, to akurat nie są dywany, ale to jest bardzo dużo. I bardzo dużo właśnie, o tu dalej są dywany. A, tu w sumie też w środku. Właśnie bardzo, pod względem dywanów to bardzo są tutaj tacy nachalni. No zapraszają po prostu do ich sklepu, żeby zobaczyć dywany. No ale jak ja miał do plecaka dywan spakować, mi powiedzcie. Wiecie co, jestem trochę w szoku. 350 takich reali, to ile to jest? No po $57. Ej, to jest mega mało. Ej, wiecie co, ja myślę, że to jest takie troszkę porcelanowe. Nie porcelanowe, no porcelanowe. A to jest... To jest metalowe. To jest metalowe. No, ale to jest wszystko ręcznie robione, a ja uważam, że nawet lepiej, że to jest dużo łatwiej to przewozić. No. Zdecydowanie. Chyba coś kupimy. Thank you so much. Ale to już bardziej w Shiraz, bo mam nadzieję, że będą. No nie wiadomo, może oni tutaj po prostu ten rejon z tego słynie. To są takie. Po miesięcznej podróży już tutaj po tych krajach powiem wam, że już się normalnie szukamy restauracji jakichś innych. I oczywiście to jedzenie jest bardzo dobre, przepyszne. Ale po miesiącu jedzenia cały czas tego samego to wszystko się może znudzić. Uwierzcie mi, właśnie jedziemy do restauracji włoskiej, która tak naprawdę nie ma jakiejś super opinii, ale idziemy zaryzykować. Bo jedzenie codziennie kebaba, uwierzcie mi, uwielbiam kebaby, ale już pewnie na kolację zjemy kebaba, no bo nie będzie wyjścia albo coś innego, ale na obiad chcemy znaleźć coś innego. Przed nami pałac Harztbekeszt. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Z XVII wieku. Akurat to trafiliśmy w sumie przypadkiem, bo idziemy do agencji turystycznej kupić sobie na jutro wyjazd. No w tłumaczeniu to jest 8 niebo, tak, 8 heaven było. Co jest fajne, ludzie są mili, jak zaczepiają właśnie co chwilę. Wiecie, że chcę z kimś po angielsku porozmawiać, ale naprawdę wszyscy bardzo mili. I wiecie co, w tym mieście też jest świetne, że to jest czysto, jest naprawdę bardzo, bardzo czysto. No, jest inaczej, nie dziwię się, że oni mówią, że to jest najładniejsze miejsce, tutaj graj najładniejsze miasto,
Bo jak na razie z tych co widzieliśmy, no to na pewno jest najładniejsza. Z Z tych dwóch, nie no, z tych jeszcze te mniejsze były, ale jeszcze będziemy w Yazd i w Shiraz. No to nie wiem, czy to przebije coś. O, chłopak się uczy na barmana. W ogóle jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinniście wiedzieć, to właśnie Isfahan jest nazywany miastem polskich dzieci ze względu na to, że po prostu generał Anders podczas II wojny światowej czy po wojnie... No chyba już po wojnie ZSRR uratował, można powiedzieć, no jakby zabrał, tak? Z ZSRR przeprowadził, można powiedzieć, tutaj 20 000 dzieci, polskich dzieci. Dlatego tu jest w ogóle też polski cmentarz. Dokładnie tak. Tu jest i podobno w Teheranie też jest. No ale o tym tutaj słyszałem, o tym właśnie to miasto się nazywa miastem polskich dzieci. To też. No my idziemy teraz po prostu dalej się gdzieś przejść. Kupiliśmy bilety na jutro na autobus. Okazało się jednak, że nie jedziemy jutro na pustynię. Jedziemy najpierw do miasta Yazd, które znajduje się na pustyni. Yazd, które znajduje się na pustyni. Kręcili tam Gwiezdne Wojny, jakieś tam fragmenty. Jest podobno... Na Wadi Rum też kręcili, a stamtąd też mamy fajny film. Dokładnie tak. Także bardzo warto zobaczyć to miasto, podobno dlatego tam jedziemy, a po prostu stamtąd będziemy sobie organizować jakąś wyprawę na pustynię. Bo stąd było bardzo ciężko, powiedzieli nam po prostu po $80 od osoby za sam transport na pustynię. Tam byśmy musieli wziąć jeszcze osobnego jeepa, nie opłacało się to kompletnie. Dlatego jedziemy tam i tam sobie będziemy coś organizować. No i w ogóle mówiłem w pierwszym odcinku zresztą, ale tutaj też jesteśmy w tym Heritage Hostel. Tutaj nigdzie nie wypłacicie pieniędzy normalnie z bankomatu, ponieważ mają sankcje, a w tym hostelu właśnie można wypłacić. Mają zagraniczne konto. Tak. Pobierają w funtach brytyjskich, wypłacają w dolarach, ale można to zrobić. Także to jest ten. I pomagają też w biletach. Pomogli nam kupić właśnie bilety na autobus. Biorą 10% więcej, ale te bilety i tak są tak tanie, że tego 10% to nie idzie odczuć. A dobrze, że to zrobiliśmy, bo były 3 ostatnie bilety. Teraz będziemy próbować bardzo znanych lodów tutaj stąd z szafranem. To wyglądają jak makaron trochę. Mix lemon. Sorry? Tak, tak. Mix lemon. Sorry, sir. Thank you so much. Welcome. Próbujemy teraz. Najpierw makaronu z cytryną. No, Nie wiem, może to jest składam. Tu czy całą cytrynę, a tu? szafran, kochanie, szafran. To bardziej pachnie niż smakuje tym. Ale dobre, niedobre? A tutaj, o takie coś. To jest tutaj na głównym placu. W ogóle parę osób by się wyobraża, że to jest tak naprawdę konserwatywnie, czy mogę, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, a widziałem już parę osób z tatuażami normalnie. Zarówno facetów, jak i kobiety, znaczy bardziej dziewczyny i chłopaków, ale widzieliśmy. A wiecie, że tutaj tatuaże są haram. Ja się zastanawiałem, czy nie będę dochodził tutaj w długim rękawie. Co ty? Wywalone. Dobra, ja mam baraninę z ryżem, do tego jogurcik, ala to co wczoraj. Tak, bakłażana. Bez Ale zmian. bardzo go lubię, naprawdę nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest pyszne. Wzięliśmy sobie kolę na dwóch, wiadomo, nie ze względu oszczędności, tylko że nie pić dużo gazowanego. Patrzcie, ile nam wyszło. Akurat nas trasa poprowadziła jakiś nowy bazar, ale to tak tylko jesteśmy tu przypadkiem. Od razu mówię. Idziemy na taki najbardziej popularny most tutaj w mieście, ale to nie jest zwykły most. Zobaczycie za chwilę. A tutaj widać, że to był jakiś nowy bazar, albo mocno odnowiony. No tutaj tak nowocześnie. Elegancko, no. I też widać jakie sklepy są, nie? Że bardzo takie... Na bogato. Na bogato właśnie. To miasto naprawdę super żyje. Dzisiaj normalny dzień dla nich, a wieczorem pełno ludzi na mieście, w centrum.
Dobra, to wygląda jak... Nie wiem, czy kamera łapie tych wszystkich ludzi dookoła. Weź tutaj na dwójkę. Ale na pewno jest dużo ludzi. Naprawdę, musicie mi uwierzyć. Tutaj przejedź na tym, o. Tutaj idę. Nie no, przed nami jest bardzo dużo. Jutro 7 trzeba wstawać, bo przed 8 wyjechać, bo nie mamy autobus. A tutaj autobusy podobno są niezłe. I zastanawiamy to, bo czytaliśmy, czekajcie, bo się jakoś zepsuła, bo światła nie ma. Ala czytała o tym, że autobusy tutaj są wyjątkowe. Ale tu ktoś napisał tak na blogu. Tylko wydaje mi się, że ta osoba nie wiedziała, jakie autobusy są w Indiach albo w Wietnamie. W Wietnamie są też takie. Ale szczerze, najlepsze sypialniane autobusy, jakie w życiu widziałem, to były Indie. I wiem, że dla was może się to wydać dziwne, ze względu na to, co pokazywaliśmy w Indiach, ale takich autobusów nigdzie na świecie nie ma. Normalnie macie swój pokoik taki jakby. Petarda. Totalna Ale to petarda. nie jest tak, że one są jakieś luksusowe, tylko po prostu Ale jest łóżko, wygodnie gniazdko, się lampka. śpi. Normalnie elegancko i zamykane. Bo w Tajlandii też są takie bardzo nowoczesne. Słynny most Sio Sepol Bridge z 1602 roku. No i to jest... Nie bez rzeki. No właśnie, tu kiedyś płynęła rzeka. Znaczy płynie jak są chyba opady, nie? No, ale teraz jej nie ma. Wieczorami podobno można tu znaleźć ludzi, co robią jakieś tam koncerty i tak dalej, chociaż to jest nielegalne. Ale można. Wczoraj właśnie nam Michał to pokazywał filmik, jak chłopak grał i policja nagle wpadła. Bardzo popularne miejsce spotkań ludzi. Dobra, koniec tego odcinka. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Jutro jedziemy do Yazd, czyli miasto, które jest na pustyni, gdzie kręcono sceny do Gwiezdnych Wojen. Jest to podobno jedno z najlepszych, takich najciekawszych miast. Dzisiaj było najpiękniejsze, a to drugie jest podobno najciekawsze, także zobaczymy jutro. Pozdrawiamy. Zostawcie suba.